Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym przedstawię analizę projektu Veracity, o którą prosiliście. Sprawdzimy, czym w ogóle jest Veracity. Przejdziemy przez tokenomię, odpowiemy sobie na pytanie, czy z matematycznego punktu widzenia jeden token Veracity może kosztować $1, tak jak wieszczą zagraniczni youtuberzy. Dlatego nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Czym tak naprawdę jest projekt Veracity? Veracity rozwiązuje problem wydawania zbędnych pieniędzy przez reklamodawców w internecie. Mianowicie Veracity zauważyło, że jeżeli przeprowadzasz kampanię marketingową i chcesz, żeby Twoje reklamy były wyświetlane na przykład na YouTubie, to płacisz za nie YouTube'owi. Natomiast nie każda wyświetlona reklama dociera do potencjalnego klienta. Dzieje się tak, gdyż część ruchu jest generowana przez boty. I jeżeli taka reklama zostanie wyświetlona lub kliknięta przez bota, to Ty na przykład płacisz za kliknięcie, a tak naprawdę Twój docelowy klient nigdy tego nie zobaczy, bo po prostu zostało to wyświetlone botowi, a Ty tak naprawdę wyrzuciłeś pieniądze w błoto. I jak obliczył projekt Veracity, takiego ruchu botów w internecie jest około 40%, jeżeli chodzi o klikanie w reklamy lub wyświetlanie tych reklam. Cały rynek jest warty około $455 miliardów. Jeżeli 40% jest sztuczne, to są w stanie rozwiązać realnie istniejący problem, który jest wart $200 miliardów. Jednocześnie w tym miejscu mamy informację, że projekt rozwiązuje realny problem, a nie tworzy sobie najpierw problem, który rozwiązuje przy pomocy blockchainu. Wróćmy natomiast na stronę projektu. Mamy informację, że społeczność liczy ponad 500 000 osób, platformy obsługują ponad 20 języków i mają 6 patentów. I jeżeli chodzi o te patenty, faktycznie je mają, ponieważ jeżeli przejdziemy na sam dół strony, mamy zakładkę patent. Po wejściu w nią przedstawia nam się patent w Stanach Zjednoczonych, który otrzymali. Mamy jego numer, datę. Ok, ale czym w ogóle jest ten patent? Veracity stworzyła swoją unikatową technologię Proof of View i co to tak naprawdę oznacza? Oni dzięki swoim tokenom są w stanie śledzić, czy dana reklama została kliknięta przez osobę, która zarejestrowała się na ich platformie. Czyli tak naprawdę kontrolują ruch całych reklam. I dodatkowo wiedzą, że nie jest to wyświetlone botowi, ponieważ mają swoje rozwiązania, które według nich są w 100% skuteczne przy zwalczaniu botów, a proces weryfikacji użytkowników, którzy się logują na ich platformę, jest w 100% wiarygodny. I teraz, jeżeli chodzi o ten patent, ma on swoje plusy i minusy. Plusem jest fakt, że patent musiał zostać opłacony, ktoś musiał stworzyć tą technologię, zespół nad nią pracował, czyli nie jest to obietnica, mamy przed sobą działający produkt. Natomiast druga strona medalu jest taka, że zespół nie udostępnia kodu źródłowego całej platformy, ponieważ nie chce udostępniać innym swojej technologii, której są autorami. To dobre czy nie, sami ocencie, natomiast tak jest. Jeżeli chodzi o produkty, które oferuje Veracity, to mają swoją platformę, gdzie możemy się zarejestrować i możemy być zarówno osobami, które publikują materiały, albo osobami, które chcą stworzyć kampanie marketingowe u nich. Mają swój portfel, mają swoją drugą platformę e-sportową i ta platforma jest jednym z nowszych produktów. Możemy oglądać na niej różne mecze, chodzi o gaming głównie. Natomiast jeżeli zjedziemy na sam dół, to widzimy, że filmy na tej stronie mają niecałe 11 milionów wyświetleń. Jeżeli chodzi o wejścia, to jest mniej niż 9 milionów. Dziwne, że otworzenia strony są mniejsze niż odsłony gier. Nie wiem, coś mi tu nie pasuje. Następnie rozegrano ponad 5000 meczy i całe nagrody to ponad $150 000. Przyznacie sami, że nie są to jakieś imponujące liczby, jeżeli chodzi o ogólnoświatowy projekt. Wszystkie podstrony, które dzisiaj omówię, przedstawię Wam w opisie filmu. Będziecie mogli je sami przeanalizować. Natomiast my w tym momencie przejdziemy do samego tokena VRA, czyli tego, którym płaci się na platformie projektu Veracity. W market capie projekt Veracity jest na 358 miejscu według CoinMarketCap, a wolumen to 203 miejsce. Wolumen, jeżeli sobie
rozwiniemy wszystkie giełdy i ustawimy pod względem wolumenu, to giełdą, gdzie jest największy wolumen, jest KuCoin, następnie Gate.io. I jeżeli chodzi o Gate.io, to ja nie za bardzo przepadam za tą giełdą, ponieważ dziwne rzeczy się tam dzieją, a jeżeli chodzi o KuCoin, zespół Verasity trzyma tam część swoich tokenów i w wielu komunikatach o tym mówią, co jest dosyć dziwne, ponieważ powtarzają się i bardzo mocno to podkreślają. W sumie trochę się tłumaczą, że trzymają to po to, aby dostarczyć płynność na rynku i że takie animowanie jest w sumie ok. Z jednej strony dobrze, że to komunikują, natomiast z drugiej strony śmierdzi mi to trochę robieniem sztucznego wolumenu. Nie sprawdzę tego, chcę, abyście byli tego świadomi. Przejdziemy do CoinGecko, ponieważ tutaj są aktualne i prawdziwe dane odnośnie ilości tokenów i max supply jest 110 miliardów tokenów ponad. Total supply jest o 50 milionów mniejsze, ponieważ zespół spalił 50 milionów tokenów. I tutaj już informacja, zespół za część zysku z platformy wykupuje tokeny, które następnie pali i są to tokeny z obiegu, przez co będzie się zmniejszać ich ilość. Następnie mamy informację o Circulating Supply, czyli tokenach publicznie dostępnych i jest to około 10 miliardów. I jak od razu możemy zobaczyć, jest to niecałe 10% z max supply. I o co tutaj chodzi? Zrobiłem dla Was plik, ponieważ nie ma nigdzie na stronie tego wyjaśnionego, przynajmniej ja nie znalazłem i z wszystkich informacji, które miałem, zlepiłem taki oto dokument. I jeżeli chodzi o całą tokenomię, max supply 100% jest ponad 110 miliardów tokenów VRA. Total supply to jest o te 50 milionów mniej, natomiast 90 miliardów tokenów jest zablokowane w protokole Proof of View. To Proof of View używa tokenów VRA, którym zespół jest w stanie nadawać tak zwane znaczniki, oni tak o tym piszą, i każdej reklamie jak dadzą znacznik, to potem jeżeli wyświetlą ją jakiemuś użytkownikowi z ich platformy, który również jest zweryfikowany, to oni dzięki temu mają pewność, że dana reklama została wyświetlona danemu użytkownikowi. I to jest najogólniej mówiąc sposób braku wyświetlania reklam botom. I jak wcześniej wspomniałem, te 90 miliardów jest zablokowane w protokole Proof of View i zespół cały czas komunikuje, że to nigdy nie zostanie zrzucone na rynek, czyli nigdy nie trafi w Circulating Supply. I teraz, jeżeli odejmiemy 90 miliardów od tych 110 miliardów, pozostaje 20. I 3% jest przeznaczone na nagrody ze stakingu, 2% posiada zespół, niecałe 5% jest w obiegu dostępne publicznie. Z tego jest około 10 miliardów. Jeżeli mamy 10 miliardów, a 20 było w Circulating Supply, zostaje nam kolejne 10. I to kolejne 10 jest w tak zwanym War Chestie. Czym jest War Chest? Są to zasoby, które zespół zostawia sobie na dalszy rozwój, gdyby wystąpiła ewentualność jakiejś strategicznej zmiany typu inwestycji, przejęcia jakiejś innej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o te 10 miliardów, to niedawno zespół spalił totalnie wszystko, co mieli w War Chestie, ze względu na to, że społeczeństwo zarzucało im, iż mogą wziąć sobie to bądź zalać tokenami rynek, przez co zdampowaliby cenę i było to zagrożenie dla inwestorów. Dlatego plus dla nich, ponieważ naprawdę komunikują rzetelnie wszystko, co robią i nie tylko utrzymują kontakt ze swoją społecznością, ale także biorą cały odzew od swojej społeczności pod uwagę. Jeżeli znamy już ilość tokenów, która jest dostępna w obiegu, czyli 10 miliardów dolarów, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe, że jeden token VRA będzie kiedykolwiek kosztował 1 dolar. I patrząc na matematykę, jest to bardzo proste do obliczenia. 10 miliardów tokenów w obiegu razy 1 dolar będzie to kapitalizacja 10 miliardów dolarów. I aktualnie kapitalizacja rynkowa 10 miliardów dolarów należy mniej więcej do Solany czy Cardano, czyli jeżeli Verasity wszedłby w top 10, to jak najbardziej mógłby kosztować 1 dolar. A pamiętajmy, że jest Bessa, natomiast w Hossie market cap Cardano był o wiele większy, wynosił nie 9 jak teraz, tylko 88 miliardów dolarów. Zatem 1 dolar za jeden token VRA jest możliwy,
Natomiast projekt musiałby wypalić i naprawdę dobrze funkcjonować. I tak ogólnie podsumowując, 90 miliardów tokenów jest zablokowane w protokole Proof of View i to według zespołu nigdy nie trafi do obiegu, a aktualnie w obiegu dostępnych jest ponad 10 miliardów tokenów VRA i ta ilość będzie się zmniejszać poprzez spalanie, które co jakiś czas będzie organizował zespół. Nie ma żadnego mechanizmu ustawionego, natomiast zespół poinformował, że część swoich zysków będą przeznaczać na zmniejszanie podaży dostępnej na rynku. Co dodatkowo chciałem Wam jeszcze pokazać, bo zapomniałem na początku, jeżeli chodzi o Twittera, dajmy na to, wejdziemy sobie na stronę, mają ponad 300 000 followersów, posty docierają do naprawdę dużej ilości osób, natomiast ta społeczność jest aktywna, ponieważ tutaj na przykład mamy 191 komentarzy, mamy dużo lajków, dużo retweetów. Post jest aktualny, ponieważ wrzucili go wczoraj i jak zjedziemy niżej, widzimy, że posty wrzucone są dosłownie codziennie i nie są to posty duchy, które każdy ma gdzieś, tylko faktycznie docierają do kilkudziesięciu tysięcy osób i ta społeczność jest aktywna, ponieważ na nie reaguje. Dobrze, wróćmy teraz do danych technicznych. Chciałbym Wam pokazać na Into the Block informacje o ich GitHubie, gdzie mamy wiadomość, że otwarte zadania są na poziomie 0, czyli nie ma otwartych problemów do rozwiązania i to jest już od 2000 roku. Podobnie sprawa wygląda ze zgłaszanymi propozycjami, które liczbowo nie zmieniają się już od 2021 roku. Przechodząc do samego GitHuba, mamy repozytoria i przejdziemy sobie na przykład w zakładkę tokenów, smart kontraktów, asety weźmiemy. Jak widzimy, ostatnie aktualizacje były 4-5 lat temu, tutaj mamy 5 lat, następnie 3 lata temu 4, czyli jak widzimy, projekt jest gotowy, nie ma zgłaszanych nowych poprawek i tak naprawdę od strony technologicznej nie za wiele się tu zmienia od paru ładnych lat. Następnie chciałbym Wam pokazać artykuły z Medium, gdzie mamy informacje o update'ach. Tak jak wcześniej mówiłem, zespół stara się być transparentny i w przypadku posta sprzed roku ponad mamy informację o tym, że tokenomia wygląda następująco. Mamy kontrakt, mamy przedstawione maximum supply, circulating supply, wytłumaczone na czym projekt polega, jak działa, co i dlaczego, możecie sobie przeczytać. Natomiast w skrócie jest to wszystko, o czym Wam dzisiaj mówię. Następnie mamy informację o tym, że poczynili jakieś kroki poprzez konsultacje ze społecznością i faktycznie, tak jak wcześniej mówiłem, ona jest. I w tym artykule mamy już informację o war chestie, o tym, że spalili te tokeny i możemy sobie to tutaj sprawdzić. Klikając na link przenosi nas do Etherscanu, gdzie mamy informację, że wysłali tą całą kwotę na adres 0, czyli 10 miliardów tokenów VRA, których nigdy już nie odzyskają. Co jest na duży plus dla projektu, ponieważ robią takie rzeczy z uwagi na to, że społeczność im zgłasza takie problemy. Nie spodobał mi się fakt, że to palenie zostało marketingowo wykorzystane, ponieważ w innych artykułach czytamy, że Veracity spaliło 50% swojego maximum supply. I teraz, jak wcześniej Wam wskazywałem, i nawet jest to napisane w artykule od nich, maximum supply jest 110 miliardów VRA, a oni spalili 10 miliardów. 10 miliardów to jest połowa z tego circulating supply, które na początku wynosiło 20 miliardów, 10 było w tym war chestie, czyli tak naprawdę 50% z 20 miliardów, które nie jest w proof of view. Tak jak mówiłem, fajnie, że spalili, fajnie, że zgodzili się na propozycję od społeczności, natomiast taka manipulacja słowem i liczbami jest moim zdaniem zwyczajnie słaba. Następnie mamy white paper projektu, zostawię go u dołu. Tutaj wszystko jest w miarę w porządku. Mamy również zespół, możemy sprawdzić, kim oni są. Mamy bezpośrednie linki do LinkedInu. Wszystko wygląda jak najbardziej w porządku. Projekt przeszedł audyt i jeżeli chodzi o cały audyt, wszystko jest w miarę ok, natomiast pod lupę został wzięty
dość dziwny temat. Na początku jeszcze dodam, że w projekcie właściciele mają 3 role. Są pauzerzy, minterzy i blokersi. Słuchajcie, pauzerzy mogą tak naprawdę zamrażać tokeny albo transfery. Minterzy mogą mintować, czyli emitować tokeny, a blokersi mogą dodawać bądź usuwać adresy z listy zablokowanej, czyli decydować, kto może, a kto nie może wykonywać transfery. I w przeszłości była dziwna sytuacja z minterami, ponieważ mogli mintować tokeny, dopóki nie wezwali funkcji finish minting. To znaczy, że oni mogli wytwarzać tak naprawdę tokeny i oto kiedyś powstała trochę drama w społeczności, która również jest opisana w podpunkcie 5, natomiast zostało to koniec końców rozwiązane. W skrócie tylko Wam pokażę, że na GitHubie mamy informację, że ta funkcja mintowania nie powinna być dostępna. Jest tutaj jeden z deweloperów i pisze o tej funkcji. Następnie inna osoba mówi o tym, że powinno to zostać usunięte. Na co deweloper utworzył zgłoszenie, które polegało na usunięciu tej funkcji. I jeżeli sobie wejdziemy na to usunięcie, to mamy informację, że zostało to usunięte. Natomiast inny użytkownik zgłasza, że w tej poprawce zostało zmienione tyle, że usunięcie tej funkcji nastąpi, gdy wszyscy minterzy się na to zgodzą. Na co deweloper trochę się tłumaczył, natomiast stwierdził, że dobrze, wprowadzi tą poprawkę. Kolejny zaproponował zmianę i na sam koniec zostało to uznane, że looks good to me, czyli wygląda to dobrze. I tą poprawkę możemy sprawdzić po kliknięciu we View Reviewed Changes, gdzie na czerwono mamy zaznaczone, jakie pola zostały usunięte. Nie jestem programistą, natomiast widać ewidentnie, że funkcja Finish Minting i wszystkie warunki, które były z nią związane, zostały usunięte z kodu. Na sam koniec jest jeszcze roadmapa, gdzie możemy sprawdzić, co robił zespół w poprzednich latach, jakie były plany, co zostało zrealizowane. Całą roadmapę Wam zostawię. Co ciekawe, mają swojego YouTube'a, który działa na bieżąco. Tu mamy informację, że 3 dni temu był wrzucony filmik, następny miesiąc temu. Faktycznie prowadzą swojego YouTube'a i można sprawdzać informacje bezpośrednio od zespołu, co również jest fajne. I na sam koniec oczywiście wrzucimy eksperyment. Zrobiłem na CoinGecko portfel, dodałem projekty, których researche wcześniej przeprowadziłem. Jeżeli jesteście zaciekawieni, oczywiście zapraszam do sprawdzenia tych filmów na moim kanale. I po każdym filmie będę dodawać projekt, którego research zrobiłem i symulowaną transakcję, jakbym zrobił zakup tego tokena za $1000. Oczywiście link do tego portfela eksperymentowego zostawię w opisie. Niestety Wam, jeżeli wejdziecie, będą się wyświetlać jedynie udziały wartościowe tych projektów. Natomiast na końcu filmu, gdy jestem zalogowany, przedstawiam wszystkie dane i w tym momencie dodamy projekt Veracity i transakcja za około $1000, czyli to będzie 195 550 wyszło. Ok, dodajemy transakcję, weszła ona w portfolio. Gdy wejdziemy na wykres kołowy, widzimy, że jest to aktualnie 28% portfolio, Kaspa najwięcej, najmniej Floix, aktualnie tylko Kaspa jest na plusie. Chciałbym jeszcze dodać swoje przemyślenie na temat rozwoju całego projektu, ponieważ ja osobiście nie sądzę, że na przykład Veracity będzie używane na takiej platformie jak YouTube, czy Vimeo, czy VOD, ponieważ zespół jest technologicznie przygotowany na połączenie z takimi zewnętrznymi platformami, natomiast ja uważam, że taki YouTube, nawet gdyby dostał propozycję od Veracity współpracy, to nie opłacałoby się mu w nią wchodzić, ponieważ tak naprawdę oddałby część swoich zysków do projektu Veracity. Jedyną opcją, jaką widzę na taką masową adopcję tego projektu, jest możliwość wykupienia Veracity przez dużą platformę, jaką jest YouTube, i dzięki temu kampanie reklamowe na YouTubie będą bardziej atrakcyjne dla reklamodawców. Natomiast ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że Veracity, ich platforma e-gamingowa i do odtwarzania wideo, osiągnie taki poziom jak YouTube albo chociażby połowę. Dla mnie osobiście jest to nierealne.
Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli wynieśliście z niego jakąkolwiek wartość, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. W komentarzu możecie dać znać, jaki projekt chcielibyście, żebym przeanalizował w następnych odsłonach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!